dobrze to wygląda i bardzo rozświetla pomieszczenia. Ono się wydaje, wiecie, małe. To jest ukrop. No właśnie, jak się człowiek śpieszy, to... Dzień dobry, mili Państwo. Dzień dobry. Z kawką. Tak. Zaczynamy konkretny, pracowity dzień. No, jesteśmy trochę zmaltretowani po nocy. Ja wyglądam, jakbym nie spała całą noc, ale było strasznie gorąco w nocy w tym kamperze. Okropnie. Chyba z 30 stopni mieliśmy w środku. I tak człowiek się budził w tę i we w tę. Ten stół krzywo stoi. No. Wyrówna się, spokojnie. Wojtek ma limo pod okiem. Jeszcze nie wygląda do końca jak limo, ale będzie za 2 dni. Myślę, że będzie silne całe. Dlaczego? Bo zupa była zasłona. Nie, o 4 się obudziłem, bo coś ćma jakaś latała i machnąłem ręką, a zamontowałem półkę taką nad głową, żeby telefon tam kłaść, okulary. No i strąciłem ten telefon i jak mi trzasnął Prosto oko. pod oko, to obudziłem się Od razu. od razu. Majeczka pod stołem leży, tak? Ale dobrze, żeśmy wczoraj rozłożyli ten, bo tu już by było gorąco. Tak? Strasznie. No bo od tej strony, Tak. od wschodu już daje. Dzisiaj 32 stopnie ma być, żadnej chmurki nie ma. Ja zaraz wszystko zaczynam otwierać, wyciągać. Basen w pierwszej kolejności. Potem muszę podskoczyć tylko do sklepu, do pszczółki. Wynalazłem sklep budowlany Pszczółka. Jest też mrówka, ale najpierw pojadę do pszczółki, tam 2 złączki kupię, żeby tam kawałek węża jeszcze, żeby przedłużyć, i do basenu trzeba będzie wodę pompować. Niech się grzeje w takiej temperaturze, to podejrzewam, że moment będzie i nagrzana. Bo nie idzie na zewnątrz. Naprawdę, uwierzcie mi, a zresztą sami wiecie, że ani na działce, ani nic, jak nie ma cienia, to nie idzie robić w takiej temperaturze. Jestem przeszczęśliwy, że mamy ten namiot. No, I jest chociaż cień. byś wiedział, bez namiotu byłoby to ciężko. No, No. bo od razu byłby po prostu nagrzany w środku. W kamperze jest teraz bardziej gorąco niż zwykle. To 28 stopni. No, w Teraz tej chwili, tak. termometr pokazuje. Jest bardzo gorąco, a tu nie ma 28 stopni pod tym. O, nie ma, bo podniesiony jest ten pawilon i pod spodem jest 20 cm prześwitu i te po prostu powietrze sobie wchodzi Ale tak i jak krąży. powiedziałeś, bardzo by się tu przydało takie, może nie łóżko, takie wiecie, jak taka leżanka. Ja mówię, trzeba się rozglądnąć u nas za fotelami takimi. Ale ja myślę, że lepsza by była leżanka. Takie łóżko polowe. Żeby naprawdę się można było położyć, odpocząć. 2-osobowe. Nie, no i właśnie Czy jedno? Jedna osoba. Dla mnie. Tak, dla ciebie. No to jak łóżka nie znajdziemy, taki rozkładany fotel. Fotel taki, nie wiem, plażowy albo ogrodowy, ale rozkładany, żeby móc sobie kości Tylko rozprostować. musiał być odpowiednio duży, bo ty jesteś wielki, więc na gabaryty trzeba patrzeć. Spokojnie. Damy radę. Nie wszystko od razu. Plan na dzisiaj jest taki, moja widzę padła. Plan na dzisiaj jest taki, że Wojtek już mówił, co robi, nie? On będzie ten basen montował, będzie tam jechał do tej mrówki, czy pszczółki, czy innego żółka. I ja chcę podkurzać tutaj w kempingu, bo jest bardzo brudno, nosi się strasznie z zewnątrz. Więc chcę tam w środku poodkurzać i Wojtek jeszcze musi zrobić 2 półki w szafkach tam w środku, bo jedna się w ogóle załamała, bo
te uchwyty są takie, wiecie, z takich plastików, co mocują te półki i ten plastik jest taki przestarzały i po prostu pęka, rozpada się w rękach. Wszystko ci dzisiaj zrobię. Nie będę tutaj w domu dzisiaj nic Mówię, robił. taki przejściowy dzień dzisiaj jest. Tylko w środku porobię ci te półki, tą blendę przykręcę. Tutaj stolik zrobię na elektrownię. Niech sobie też będzie tu w cieniu. A może ten stolik ci dam, ten co jedliśmy? Na nim ten. Tylko on jest taki wysoki trochę. Ale on szeroki będzie. Czy nie? Nie, on się nie nadaje, będzie za wysoki przede wszystkim. Ale to dobrze. To dobrze, jak elektrownia będzie wyżej tutaj, to te wszystkie urządzenia, które mamy To do mogę ci go ładowania, mogą sobie tutaj To leżeć, mogę nie? ci go tu dać, chociaż No. on jest stabilny na nogach, więc możesz go wziąć. No właśnie, już Mamy jest problem tutaj wielki stół, rozwiązany. więc tamten jest niepotrzebny na razie, nie? Wiesz, za czym jeszcze będę się rozglądał na przyszłość? Nie wiem. Widziałem takie rzeczy na jednym z chińskich portali. Solarny wentylator, taki sufitowy. No sufit. No, jak słońce jest, tylko powiesić go na sznureczku i niech sobie po prostu Ja w ogóle myślałam, że to jest płaskie, a to jest taka kopuła. Taka wiecie, piramidka. no. Fajnie. Bardzo, bardzo fajny namiot. Bardzo będzie nam tu wygodnie. Już jest. I tak jak mówiłam, że muszę tam poodkurzać w środku. Jak Wojtek zrobi te półki, to ja to wszystko poukładam, te gary, te talerze, te szklanki jeszcze raz porządnie, bo w tej chwili jest ubździane na jednej półce tu u góry na przykład. Wszystko na jednej półce, a musi być to poukładane na dwóch. No to wiadomo. Żeby to się mieściło. Ale czekaj, daj mi dokończyć. I jak już to będę miała gotowe, to ty jutro będziesz robił swoje, a ja będę malować szafki. Trzymam cię za słowo. Żebyś mnie nie odrywała. Dziubek, a chodź mi jeszcze tutaj coś zrób. Nie, A chodź mi coś tutaj przykręć albo przerób. Jak mi dzisiaj poświęcisz cały dzień tutaj, bo to trzeba zrobić i nie mogę po prostu malować szafek, jeżeli to nie będzie zrobione, nie? To będziemy działać, każdy sobie. Dzisiaj pamiętaj, że po południu muszę wykosić przejścia i wygrabić to wszystko skoszone, żeby jak najmniej się nosiło do środka. Ty masz kolana brudne. Klękałem chyba przed tobą w Nie nocy. wiem, gdzie czy nie? klękałeś. Dobra, idziemy do roboty. Idziemy do roboty, tak? Idziemy do roboty. Idziemy. Jeśli chodzi o farby do szafek w kempingu, to mam taką z takim kolorem, zobaczcie. Jak wybierałam tą farbę, to sugerowałam się tym kolorem, który jest już z tyłu w kempingu na szafkach i na zdjęciu wyglądał tak samo, ale on nie jest taki sam tutaj na puszce, więc nie wiem. Ale nawet jakby się trochę różnił między tyłem a przodem, to chyba nie będzie tak bardzo zauważalne. Atramentowy Albastru Cerneala. O Jezu, co za nazwa. To jest ten? Konikopolny? Nie, Zielonkawy? konikopolny. Kolor konikopolny. Nie wiem, co to za kolor. Tutaj mam białą, zwykłą białą. Śnieżna biel, kolor poglądowy. No, po prostu biała. To jest farba do drewna, metalu, ceramiki. Farba New Color. I mam jeszcze jedną, o taką. Kolor szałwiowy. Tylko tak. Myślę, że będę malowała tą granatową, bo ona się bardzo dobrze sprawdza z tamtej strony kampera. Dobrze to wygląda. Efekt końcowy się bardzo, bardzo liczy. Dobrze to wygląda i bardzo rozświetla pomieszczenia. Ono się nie wydaje, wiecie, małe. Myślałam tak, że zapomniałam chyba trochę, że one nie są całe granatowe, tylko drzwiczki są granatowe, a cała ubudowa naokoło jest biała. I to powoduje, że jest jasno w tym kempingu. I tak zrobię.
tak właśnie zrobię, że będę malować naokoło białym, a drzwiczki wszystkie tak tam z tyłu na granatowo. No, taki jest plan, ale to będzie jutro, bo dzisiaj najpierw będę sprzątać. A jutro będziemy malować. Zobaczymy, jak będzie z pogodą, bo pogoda jest bardzo męcząca. Ale do malowania myślę, że się nada, że jest ok do malowania. Dziubek, powiedz widzom, co stworzyłeś. Nic. Jeszcze. Na 80% dopiero. Śpieszę się, bo jest ukrop. no właśnie, jak się człowiek śpieszy, to wszystko się rozpiernicza. Strasznie gorąco. Strasznie gorąco i chcemy ten basen dzisiaj rozłożyć, podłączyć wodę, żeby nalać wody do basenu, bo nie idzie wyrobić po prostu. I musimy się trochę schładzać. Dobrze mówię? Tak. Mai też jest gorąco okropnie. A mi teraz się spierniczy wszystko. Tam jest włącznik taki na tej pompie. Jak ci powiem, to włącz ją. Dobra, włączę. Idź do domku, idź do domku, jak chcesz. A co to? Arbuz zimny. Arbusu. Zażyczyłbym sobie taką kopę lodów Też są, zimnych. mogę ci dać. Masakra, co się dzieje dzisiaj. No, to jest okropnie jak w saunie. O, dobrze, że tutaj jest w miarę. No, nawet Maja wie, że tutaj jest Lepiej. dużo lepiej, no. No. A miała być idealna pogoda na nasz pobyt. Jest idealna pogoda na urlop. No tak, w basenie. My spędzamy tu urlop. Tak. O, gorąco psowi, nie? Gorąco psowi.
Walczyłeś z wodą pół dnia. Ale burza idzie i deszcz będzie. No tak wygląda, że trochę się pozmieniało, ale było tak oparno. Trochę teraz wiatru jest. Dwoje się zmieścimy. Tak wzdłuż. Jedno tak, drugie tak. Jak dwa naleśniki. Ten basen to ma chyba z 5 lat, nie? Na pewno. I nigdy nie był pompowany. Jakoś tak się nie złożyło. I trochę wyższy będzie. I nawet sobie można usiąść. I tak będzie do pasa. Wojtek rozłożył koc, o taki. Ja szukałam takich mat w Niemczech, żeby takie maty pod to dać, ale nie udało mi się znaleźć. Jeśli chodzi o dzisiejszy obiad, to właśnie takie ziemniaczki będą. W środku jest pokrojony czosnek, takie malutkie kawałeczki, trochę takiej przyprawy, jeszcze uniwersalnej, trochę do grilla jakby. Już sobie to się powoli robi. No, będę miała robioną mizerię. Śmietanę jeszcze mają już je obiadek. Już mamy śmietanę do mizerii. I będą jeszcze w airfryerze 2 łóżka do tego. Ale łódka ciut później. Bo te ziemniaki trochę długo się robią. One kroję w plastry surowe ziemniaki i dlatego trzeba im dać czasu. Ale one są bardzo smaczne. Trzeba zamieszać od czasu do czasu. Można też na przykład dać z boczku, jak ktoś lubi. Albo z kwarków, ze słoniny. O, no bardzo smaczny. A Wojtek właśnie ma kawę na stole i zaraz będzie pił. Chyba się już woda do basenu leci. Leci woda do basenu? Idę zobaczyć. O, wygląda nasza woda. Trochę zielonkawa, ale myślę, że nie woda jest zielona, tylko po prostu jest basen na dole miał taką, widzicie, taki kolor. I stąd ten kolor wody. Zobaczmy sobie, co tu Wojtek stworzył. Węża nie mamy. I zobaczcie, co Wojtek stworzył za akwedukt, żeby nalać wodę. Niesamowite. Jak zwykle. Pomysłowy Dobromir. A ja już dzisiaj byłam na rowerze w sklepie. Rower się sprawdził. No nie do końca jest wygodny. Muszę jeszcze poprawić siodełko, bo jest takie, kiwa się, normalnie się kiwa, czyli jest za mało chyba przykręcone. Tak, i pogoda nam się trudno powiedzieć, czy skiepściła, czy polepszyła. Bym powiedziała bardziej, że polepszyła, bo się wreszcie zrobiło tak, że się da wytrzymać. A woda niech się leci. Niech sobie leci woda. Jutro też ma być ciepło. Także jak będzie bardzo ciepło, to się człowiek zamoczy, nie? No i jemy obiadek. Łódko, ziemniaczki z cebulką. Ja śniadania. A jadłeś tą drożdżówkę jeszcze wcześniej. Oj, to taka drożdżówka. Mizeria. I ja mam to samo. Smacznego. Smacznego.
Zasłużone. Ciupek, już mieliśmy zakończyć na dzisiaj pracę. No wiem, ale... No zobacz. Taka taczanka. Ale ma piękny zielony kolor. No lakier normalnie jak z Porszaka. I tak siedzę. To chociaż taczankę złożę. Taczankę? No. To jutro będziemy nie iść do roboty. Pan Chińczyk to spasował na milimetry normalnie. Ciężko włożyć. Woda nalana. O, brudna się już zrobiła. Już nasypało się do niej. Zgadnijcie, ile jest temperatury w niej. 10 stopni. Matko święta, kto tam skoczy? Chyba nie będzie chętnego. Już się zraniłeś. Musisz uważać. Tak mi dzisiaj przypiekło, że No rano było strasznie gorąco. Rano był ukrop. Teraz jest przyjemnie. będziesz się jeszcze chciała przejechać tą taczanką. Ja? No. Raczej nie. Raczej nie. To tak na styk. Dobra. Ale w sobie to dobrze na styk, no bo wiesz, lepiej, żeby nie było za luźne. Dzisiaj zajęło mi pół dnia walka z tą wodą w studni, z tą pompą. Tam nie ma zaworu zwrotnego. Musiałem kupić nowy. I trzeba było zalać całą rurę. Jak zalałem całą rurę, to woda uciekła. Musiałem założyć zawór. Założyłem zawór, na górę zalałem rurę, no dołu pod zaworem już nie zaleję. Muszę jakiś sposób wymyśleć, żeby tam uzupełnić wody. I okazało się, że pompa jest za słaba. I nie chcę po zalaniu pompy. Nie ma siły, żeby otworzyć. Nie ma siły wytworzyć takiego podciśnienia, żeby otworzyć ten zawór. No, ileś nakombinowałem. Z zaworem, bez zaworu. Z zaworem na górze, z zaworem na dole. Aż w końcu bez zaworu wlałem w tą rurę bardzo szybko. Z 10 litrów wody i zassała jakoś. I napełniłem tą wodę. Będzie chwila czasu. Dzisiaj jak tą taczankę złożę, to popatrzę po forach. Może jakiś mądry studniarz będzie opisywał, jak zalać 10-metrową rurę, jak na dole nie ma zaworu zwrotnego. Żeby w tej rurze była woda i żeby słabsza pompa ją pociągła do góry. Bo jednak da się, tylko kombinowania jest masakra. A ja chociaż to chcę na jakiś czas zrobić, bo i tak będę nową studnię robił i tak. Ale żeby po prostu jeszcze wykorzystać do maksa te ujęcie do budowy nowej studni. I tak cały dzień. Byłem w sklepie, pokupywałem złączki, nie złączki, rury PE i jakoś pół dnia zleciało. I jeszcze w tej temperaturze to masakrycznie było. O.
Czy jest znowu śruba? Tu jest. Kluczyczek. O, panie Chińczyku, pan dajesz na płaskie? Na płaskie śrubokręt, wszystkie śrubki? To jest. Teraz przydałoby się kółeczko założyć. Ale żeby kółeczko założyć, to ja muszę dać swój smar, a nie tam jakiś wierzyć, czy pan Chińczyk dał smar, czy nie dał. No jest. Dobra. I teraz miseczkę. Tak, tak. I jeszcze takie coś tu. Jedna śrubka. No i gicio, panie i panowie. Taczanka w pięknym, zielonym kolorze. Pojemność 100 litrów. Udźwig 250. Spróbujemy jutro. Dzisiaj już nie będę próbował. Cyk, cyk. Dobra. Koniec. Kotusiu, idę do ciebie.